Witam Was w kolejnym odcinku filmów szkoleniowych Polskiej Szkoły Alpinizmu, który poświęcony jest karabinkom wspinaczkowym. Zaczynamy! Karabinki służą do połączenia przyrządów asekuracyjnych z uprzężą, liny z punktami asekuracyjnymi oraz wielu innych elementów łańcucha asekuracyjnego. W połączeniu ze specjalnym węzłem mogą również zastąpić przyrząd asekuracyjny w razie jego utraty. Za pomocą karabinka o odpowiednim kształcie można wtedy zarówno asekurować, jak i zjeżdżać na linię. Istnieją różne rodzaje karabinków do różnych zastosowań. Najpopularniejsze są karabinki z uchylnym ramieniem zamka, które umożliwiają szybkie i łatwe otwieranie oraz zamykanie. Takie karabinki składają się z C-kształtnego korpusu oraz ruchomego ramienia zamka. Wyróżnia się dwie osie karabinka, podłużną i poprzeczną. Karabinki należy obciążać wzdłuż osi podłużnej. Ich wytrzymałość jest wtedy największa, co najmniej 18-20 kN przy zamkniętym karabinku w zależności od jego kształtu. Obciążanie karabinków w osi poprzecznej lub przy otwartym zamku powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości nawet o 70% względem tego, ile wytrzymują w osi podłużnej przy zamkniętym zamku. Karabinki stanowiące kluczowe ogniwa w łańcuchu asekuracyjnym powinny posiadać blokadę zamka zabezpieczającą przed ich przypadkowym otwarciem. Najpopularniejszym sposobem blokady zamka jest ręczny system zakręcania. Zakręcane karabinki łatwo obsługuje się jedną ręką i w rękawiczkach, ale trzeba pamiętać, żeby je zabezpieczyć, a także sprawdzić, czy pod wpływem drgań lub ocierającej się liny nie odbezpieczyły się samoistnie. W przypadku karabinków zakręcanych nie należy zakręcać ich zbyt mocno, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą się zakleszczyć i będzie duży problem z ich odbezpieczeniem. Istnieją jeszcze droższe, bezpieczniejsze, a zarazem automatyczne systemy blokady zamka. Karabinek w takim przypadku nie tylko samoczynnie się zamyka, ale też blokuje. Do wartych uwagi karabinków z automatyczną blokadą zamka należą systemy Triatlock, Twin Gate i Pinch Lock. Karabinki nie powinny opierać się o żadne wystające elementy ściany, zwłaszcza zamkiem, który jest najmniej wytrzymałym elementem karabinka. Nie powinny też być zrzucane z wysokości. Podczas wspinaczki używa się zazwyczaj lekkich karabinków wykonanych z aluminium. W miejscach, gdzie lino mocno trze, np. na stanowiskach do wędki, lepiej jest używać karabinków stalowych, które dużo wolniej się ścierają, a ich dużo większa waga w tym przypadku nie ma większego znaczenia. Karabinki mogą posiadać różne kształty i rodzaje. Poza karabinkami z uchylnym ramieniem zamka istnieją jeszcze karabinki typu Meylon, tak zwane ogniwa służące do realizacji różnego rodzaju połączeń. Używa się je w sytuacjach niewymagających częstego ich otwierania. Podstawowymi kształtami karabinków są owalne, D-kształtne i karabinki typu HMS. Owalne mają zastosowanie jako karabinki sprzętowe, a także do użycia razem z przyrządami o szerokim punkcie wpięcia, jak np. różnego rodzaju bloczki. Większość karabinków bez blokady zamka, czyli takich jakie używa się przede wszystkim w ekspresach wspinaczkowych, to karabinki D-kształtne. W karabinkach bez blokady zamka, potocznie zwanymi niezakręcanymi, ramię zamka może być pełne lub druciane. Ma to wpływ na wagę i funkcjonalność karabinka. Karabinki gruszkowate, czyli HMS-y, używane są do różnych operacji na stanowiskach podczas wspinaczki z dolną asekuracją, zwłaszcza wielowyciągowej, a także powszechnie do połączenia przyrządu asekuracyjnego z uprzężą. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka, który będzie właśnie o przyrządach asekuracyjnych, a także o sposobach wybierania i podawania liny przy ich użyciu. Na www.polskaszkołaalpinizmu.pl w dolnej części strony głównej lub zakładce materiały szkoleniowe znajdziecie link do naszej serii artykułów sprzętowych Nie wszystko o, a tam m.in. obszerny artykuł o karabinkach z informacjami uzupełniającymi materiał, który właśnie obejrzeliście.